jak obiecaliśmy, że znowu się spotkamy. Cześć Adriana. Siema. Siema. Jest akcja dzisiaj, nie? Tak. Śmierdząca robota. Przy okazji się spotkaliśmy, bo chłopaki z firmy Korbanek przyjechali tutaj do znajomych testować, pokaz robić rozrzutnika Bergmana i akurat fajnie, bo będzie można coś nagrać przy okazji. Tutaj przyjechałem bliziutko, fajna akcja. Się dzieje na dwa rozrzutniki. Bo to po sąsiedzku jesteście tu, nie? Z Tak, chłopakami, to mamy 4-5 km. Ty można powiedzieć, polami graniczycie chyba najgorzej, prawie, że one nie? podbierają mi te chłopaki tutaj trochę, no. Mocne dosyć. No, mocne Ty, są, ale tak oni są faktycznie mocne, nie? Nie, tam mamy pakt podpisany. Nie ma kolizji. Nie się dogadujemy, nie. Jak żeśmy rozmawiali, że po sąsiedzku działacie sobie tu razem, nie? Tak. Każdy Ale- wiadomo jest ten głód ziemi, ale sobie Tak. między sobą działamy. Ale Jak coś to trzeba, to pomagamy sobie, nie? fajne chłopaki, widać, że tak ostro Zabawne. działają, tak, nie? Ty, ale się śmiali, że jak Bergman kurna się nie zrówna z Pronarem, to wypędzą Bergmana z pola. Tak? No. Nie, myślę, że Ariel jest tu zakochany już w tym rozrzutniku, mówisz? no. Kurwa, jak przejechał teraz ten graniczny, to Aha. mówię, ja tutaj nie będę nic mówił, bo ja tylko patrzę, oglądam, ja tu tylko sprzątam, nie? Chłopaki Ty, będą tutaj na turystycznie filmie mówić. gościnnie dzisiaj Tak jest. jesteś, wyjątkowo. Aczkolwiek ostatnio nie było tak turystycznie, bo ostatnio u Ciebie działaliśmy, bo z siewem rzepaku było, Tak. nie? Już tak przeskakując. Robiliśmy próbę siewu rzepaku, właśnie siewnikiem No ty, no i co, punktowym. no ale co? Żyje? No i żyje. Jestem- Powiem wam, że Bo wysyłałeś filmy, że nie będzie żyło, mówiłeś na Na początku, początku że nie będzie przyklepało, żyło, że- przyklepało. w zwykłym siewie tym moim agregatem przyklepało, bo wiesz co jednak, No. mieliśmy, jak sialiśmy, to widziałeś jakie warunki były, No, było no, bardzo, bardzo sucho. Później przyszedł deszcz, Popiół, no. 30 parę litrów, taka ulewa przyszła, sklepało tą ziemię troszeczkę i w tym zwykłym siewie, czyli te ziarka trochę takie rozproszone, wszędzie porozrzucane, to miały bardzo duży problem, żeby się poprzebijać przez ziemię, bo była skorupka. Tak, bo A- się równo, tak, nie? To skorupa a w czysta. punktowym, powiem Ci, no w tym momencie na wschodach wygrywał, nie? Bo od razu, wiesz, rozsadziło, pękła ta ziemia i on wychodził sobie. O to chodzi, A na nie? początku się śmiałeś, jak widziałem, że nie dowierzałeś, że jako tradycjonalista, No, zobaczymy, że... co będzie z zbiorniku leciało. Na razie wygrał to, że lepsze wschody. W punktowym mamy obsadę taką, jak zakładaliśmy, nawet chyba troszeczkę większą na tym poprzeczniaku, co wysypałeś. Jak ja, od razu na mnie, no najlepiej na mnie zegnać. No, nie tam- wiedziałem, że ziemia słaba, A mówię, ja mogę po zdjęcie Ci pokazać, jak to tam kurwa wygląda. Dobra, Adrian, bo to jest zbyt cenne, żebym ja mógł sobie pozwolić na to. Oj! Co się tam stało? Nie zamknięta jest. Ojciec idzie ze mną i co to się stało? Worek Ci się wysypał? Nie, Słuchaj, nie. tam był prawdziwie punktowy siew. Dużo w jednym punkcie. No. Jeszcze, tu przepraszam, bo chory jestem, trochę przeziębiło mnie. Jeszcze Michał mówi, zobaczcie, czy są wszystkie pozamykane, żeby jaj nie wyszło, nie? Wsypujemy, dołem leci. No fajnie, elegancko, to pięknie sypało, nie? No. Ale zobaczysz, jaki plon będzie na uwrociu. No, ja musiałem, wiesz co tam zrobić? Ja tam poszłem i rozkopałem to, bo tam by nic nie urosło, nie? Troszeczkę pozostawiałem tych roślin. Szczotka. Ale już tak mówiąc całkiem poważnie, Adrian, czyli ten siew punktowy jednak siewnikiem sola okazał się zbawienny na te trudne warunki. Na trudne warunki, na wschody tak, ale zobaczymy co wyjdzie, Co do zbiornika wyjdzie do poleci zbiornika, i nie? ile poleci? Już ten rzepak omówili my, zobaczymy co będzie w zbiorniku. Na pewno nawet jak nie zaprosisz, to się wproszę przyjechać, zobaczyć co leci, jak leci i ile leci. To trzeba będzie zrobić weryfikację, nie? Ale to w sierpniu Wagę macie? dopiero. O, to trzeba będzie, a Bergman waży dobrze? Do Bergmana, no nie? przecież, no właśnie wracamy do No. tematu, nie? Bo Bergmana podobnego testowałeś też do Tak. tyłu. I takiego luksusowego, bo takiego z wagą, nie? Z wagą, z Tak, i GPS-ami. wtedy też jak możecie przypomnieć sobie, chłopaki zajechali na pole i patrzyli jak on pracuje. Tak. I dlatego teraz się No przymierzają i właśnie dlatego się pojawili, nie? do zmiany, do kupna drugiego, bo zobacz jak tu Ale robota idzie historycznie, teraz. gadałem z nimi, historycznie kupę lat do tyłu mieli Bergmana, takiego Tak? dziadziusia starego. No, takiego chyba 25-letniego, więcej, z 90 lat, czyli 35-letniego takiego dziadziusia tam mieli. Ha? Wiesz, ale oczka się zaświeciły jednemu drugiemu, ale nie o tym. Miałeś okazję niejednokrotnie Bergmanem i rozrzutnikiem obornika
50-20, tam chyba 2 razy u Ciebie był. Jeden taki lepszejszy, jak ja to mówię, ten bogatszy z wagą, z systemami nawigacji, a drugi raz taki trochę prostszy był, nie? Ale też przyczepa przeładowcza była. Tak. Właśnie, bo Funkcjonowało u nas to jako ty możesz więcej magazyn polowy. Największa wiata przewoźna. No słuchaj, No tak by Bergman wyglądało, nie? jest maszyną wielofunkcyjną i tak jak tu potocznie mówimy, że to jest rozrzutnik obornika, nie, to nie jest rozrzutnik obornika, to jest rozrzutnik uniwersalny do rozrzucania wielu materiałów, nie tylko obornika, i wapno, pelety, pomioty, wapna, no szereg rzeczy tutaj można tym rozrzucać, tak jak przyczepa, nie tylko do przeładunku, wywozu, przywozu, odwozu służy, ale może być jako wiata, nie? Tak. Miałeś wiatę z wagą, słuchaj, takiej wiaty na pewno nie masz. Miałeś wiatę naprawdę jaką z porządną plandeką, kurna, automatycznie otwieraną, zamykaną, także tam na bogato. O, już się załadowało. No i zobaczymy, ale zobacz, no i skręt na tylną Ale no oś. właśnie o to właśnie chodzi, nie? Ajaj, jak to wygląda. 6240, najbardziej kultowy model produkowany już od wielu lat i sprzęgnięty z porządnym Johnem, więc robota nosić. Zasiądźmy zatem. Ach, co ciepełeczko, to ciepełeczko. Tak, jaką prędkością, jakim biegiem jeździł? Wiesz co, tak do 10 na godzinę, nie? Nie wiem jaki on tam miał bieg, ale tam 10 na znajdziemy. godzinę, słuchaj, to tak jest. Tutaj pewnie gdzieś tam będzie musiał linię złapać. Niech nam sobie złapie. Się Tak, ustawimy. teraz Dobra. Żeby nie wrzucić na ładowarkę, nie? Dobra, czyli tak, Przemo. Ariel, przepraszam. Tak podobnie jesteście. już mówił ten Dawid, że no, będziesz ich mylił na początku. Musisz Ariel, mi wszystko powiedzieć, nie mam pojęcia co tu włączyć. spokojnie. Najpierw wałeczek, tak naprawdę. O, i bezmiennie już żeśmy tam z Emilem ustawili na 1000 obrotów. Dobra, wałeczek mamy. Gilotyna do góry. I teraz tak, gilotynę sobie jest wygodnie, bo programujemy. I tutaj mamy układ, że mamy na 1,5 metra, więc my podnosimy na 1,5 metra. I idzie w automacie. I sobie idzie. Bo na przykład jak masz wapno, nie, i małe dawki, to tam gilotynę na 20 cm możesz ustawiać, nie? I wtedy- może być zasypany do pełna i nic Może- się nie stanie? A Z wiadomo, gilotyną? wapna nie zasypiesz do pełna, No, ale mądrze pytasz, No. tak? Nie, nic się nie stanie z gilotyną, nie? To będziemy sobie dalej mówić. I tak naprawdę, tutaj sobie manualnie popychasz taśmę i teraz patrzysz, czy się z tyłu dzieje. Wiesz, ta pusta przestrzeń, co jest, to warto sobie popchnąć, to popchnij go. Przytrzymywać Tak, trzeba, przytrzymywać, tak? No i patrz, jak zacznie z tyłu No się i tam... coś tam się dzieje No od to jeszcze razu. daj mu jeszcze trochę. Daj mu, żeby wiesz, taki pełen obrót był, dobra. I teraz dajesz mu automat, czyli ten dolny guzik. To Ustawionego gonalami, nie? Tak. I jedziemy. i jedziemy. Co on tam mówił? Nie I słyszałem. jedziemy i zobacz, taśma że na nawi, i no. zobacz, włączyłeś, No. ale taśma stoi. Dopiero No. jak ruszysz, W sumie po ja czasie też mam chuj. załapie Poleciało sygnał, do daleko, nie? Żeby się nie przeszkadzało. Poszło, no. tak, do 10 na godzinę myślę, że to jest... A 8 sobie pojedziemy na początku. Ja powiem Zobaczymy tak, jak to idzie. tutaj krzyczyliście o zmniejszeniu szerokości, ale zobacz na twoje oko. Nie no, I to, nawala, no. I to powiem tak, 18 do 20 metrów to równomiernego rozrzutu tutaj jest. My ustawiliśmy teraz 17 tak naprawdę, ale on rzuca na pewno nieco więcej, nie? No teraz mamy też taki dosyć suchy, nie? Tak. Akurat od drugiej strony pryzmy No to- zaczął ładować No i to też będzie inaczej na pewno. No to też wiadomo, ten rzut jest mniejszy, nie? Niż Tak. takiego fajnego, przerobionego. Ale Ale i tak robi robotę robi niesamowitą. robótkę. Robi robótkę. No ale tak, no
grunt to dobry koń pociągowy, już bratu mówiłem, że no przyjemnie to pracuje. Widziałem po motogodzinach, że mocno świeża maszyna. Świeża maszyna i naprawdę, i ma tą moc też, czuć tą moc, że ma. Trochę tam słyszałem, że żeście go jest. podszprycowali. Jest troszkę dołożone, jedne. Tak, ale to nawet... Ile by nie było, to zawsze ciutkę tam brakuje, nie? Tak, ale to nawet lepiej, kiedy ma lżej, a robi tą samą robotę, tak? Przyznam Ci się, w samochodzie, każdy jak kupuje, ale nie, że wiesz, szprycuję nie wiadomo jak, tylko robię tak zwane przesunięcie mapy, które do 20% podnosi, do Dokładnie. 20%, nigdy więcej nie podnosi. Tu też nie jest dużo zrobione i to jest tak zrobione i powiem jak tak, trzeba. jak w samochodzie było 240 wyjściowo, ma teraz te 270, niutków z 500 poszło na 600, no powiem tak, i spadek zużycia paliwa, I jeszcze lepiej się jedzie, i nie? lepiej się jedzie, o Jezu, taki duch jest. Tak, nie? tak. Ja powiem, jak wsiadłem pierwsze, to mówię, kurde, też w samochód, nie? Przed dotknięciem, to mówię, kurwa, ten DPF to wszystko takie jakby przytkane. Robisz modyfikację. I co teraz muszę kliknąć, żeby wyłączyć, Nie, tak? możesz wyłączyć wałek jak chcesz. Wałek tylko? Wyłącz wałek O, i za chwilę zacznie Ci pikać, aha. czyli sygnalizuje Cię, że po prostu daje alarm, że taśma nie chodzi, nie? No, Że taśma nie chodzi, ale zobacz, cały czas masz czerwony guzik. że tylko Że włączę jest wałek i Tak, włączysz wałek i zaskoczy. mi zaskoczy. No to też można tak, nie? Włączamy wałek, gaz i jedziemy, tak? No i poszło. Pracuje. Kurde. Jakże bajka. niedobrze się tym robi, nie? No, nie ma co tu robić już tak Powiem naprawdę. ci tak. Powiem tak, Ariel, Emilowi też się to nie podobało. W sensie? Że nie ma co robić? Że nie ma co robić. Że nie ma co robić. Nie, się śmieję. No mocno mu się podobało, mocno. No. Tak dosyć słabo jest widać, nie? Przez te pewnie Wiesz pleksy co, zabrudzone, tak? Tak, a wiesz co, bo normalnie tu nie ma pleksy. No. Normalnie nie ma pleksy. I wtedy fajnie widać, nie? Ile Tak, jeszcze mamy ale towaru. ostatnio żeśmy jechali na pokazy, to już dosyć dawno i było mówione, że będzie zupa do Aha. rozłożenia. Coś, co jest za rzadkie dla rozrzutnika, a coś, co jest za gęste No. trochę dla wóz asenizacyjny. Zupa. Zupa. nie? Wiem, I- taki Ale- czekaj. No tak, żeby jechać tak jak ty, koło 10 na godzinę. No i tam taśmę dosyć dałem, może zmniejszyć na 230, tam tą prędkość, ja chyba 250 jest, 25. No, 25, 250, coś takiego. Nagrywają. No, się troszkę zaniżył tym dronem, to by dostał. No to już też właśnie, nie? No i co? Jednak chyba ten Pronar tak, no daje radę, nie mówię, że nie daje rady. Daje radę, ale ale inaczej. Ale Bergman nie daje ciała, o tak. No, Nie no daje się. Promet też Ty, już swoje już wysiął, nie? ale dogoni Bergman Pronara W sensie wydajności? wydajności. Czy nie da rady? No jak? Da, nie? No jak? Aj, Teraz trochę poszło lepiej, nie? Tak mi się wydaje. co to widać, Też troszkę, też zależy jaki materiał tam leci, nie? On jest też mocno tam nierównomierny. I co, tak samo wyłączamy wałek i wszystko? Tak samo I jedziemy pod załadunek. Bo myślę, pod że nie ma co... załadunek to już możesz wtedy rozłączyć normalnie taśmę, bo ten Przyciskiem. alarm, tak, przyciskiem. Jeszcze dołożymy, dorzucimy do końca. O, pyk. I już taśma jest rozłączona, nie? Dokładnie. No. A co, idziemy Idziemy do chłopaków. Słuchaj, słuchaj, jedną rzecz bym No. zmienił. O, nagraj go! Podlewa obornik! zmienił, ale Nie. że nie podoba ci się. Nie podoba mi się to, że No. jak się je graniczny siew, to, ten to deflektor. tylko za dupą. No. Żeby był jednostronny być wolał. Tak, żeby na pole rzucał szeroko. Już ci wytłumaczę. No. Tu jest dobry przykład na po tej kukurydzy widać, nie? Tu sobie stajemy rozrzutnikiem, nie? No. I teraz tak jak mówisz, mamy jednostronny. Tu zaczynamy, nie? Od drogi, tak? No. I mamy ten prawostronny, nie? No. I tu go opuszczam, No. tak? I tu pasuje. Ale tam też jest niekoniecznie lubiący cię sąsiad. I co robi ta połówka? Wali na tył do sąsiada. No. A jak masz dwustronny,
No. to elegancko. Słuchaj, chroni sąsiad ci i za tył, to, i bok. sąsiad za to pewnie mnie pochwalił, nie? A teraz No. ja ci powiem tak, No. co? Siejesz tylko tak szeroko. Jak to Tak. szeroko sieje? Tak, no 5 metrów. No i co? Następnym razem gdzie się trzeba ustawić, żeby to ładnie było No, pokryte? odsuwa się o te 5 metrów. No i walimy na drogę wszystko. Nie, 5 metrów jak ma Co zrobione... najmniej 2 razy trzeba chyba przejechać, czy nie? Raz Nie? wystarczająco. Tu jest tak precyzyjny Tak? roży, że co do metra. Ale wiesz, wtedy dawkę zmniejsza, rozumiem. I właśnie, i No. wtedy z automatu, bo jest oczujnikowany deflektor i ci Zmniejsza. zmniejsza dawkę. Nie? No to- A jak rzuca ci No połów... to teraz i słuchaj, wybroniłeś go. słuchaj, ale jak połówkę rzucasz, jaką dawkę ustawisz? Ustawiasz dawkę na te półograniczające, czy na te pół, co rzucać No normalnie? właśnie, Nie jest- tu wali dużo, nie? nie jesteś w stanie określić dawki, a tak No. tu ci automatycznie przelicza na całe 5 metrów No, no, odpowiednio, no, 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 a no. później jak wracając jedziesz już pełnym przejazdem, dajesz pełną dawkę normalnie. No próbowałeś, ale No, pędźmy, jedziemy, pędź nie lewa, dadzą pogadać, widzisz jak to jest? lewa, nie dadzą odpocząć, Trzeba wykorzystać, każdą tonę nie? No, trzeba tak. wysiać. Ciągniki coraz mocniejsze, rozrzutniki coraz większe. A roboty jeszcze więcej, A nie? roboty jeszcze Ty, więcej. A czemu kiedyś rolnicy dłużej żyli? No. Bo konie świateł nie miały. No, materiał dosyć lekki, no to było trzeba skorygować tą szerokość. Tam gęstość też troszeczkę żeśmy skorygowali na 700 i to tak mi się wydaje, że to będzie właściwe. Oj. No i powoli możesz gilotynkę sobie cykać w dół, bo już widać, że podrzuca ci. Gilotyna gdzie? W którym? Tutaj masz gilotynkę, tym drugim. O, dokładnie. Ale tym sprzętem pracuje się przyjemnie, nie? Sema to ósema. Powiedz mi, to nowego nie, tu widzę jakieś niemieckie etykiety, to sprowadzany. Niedawno kupiony, rok Tak? temu. A, Świeży ciągnik, bo tam on ma ile on ma. No a ile to zaraz- ten zaraz- najechane? 460, No to, a miał tam 3,5. to świeżynka, świeżynkę kupowaliście. Dobrze dotarty. To dobrze dotarty. Ale czuć tak po wygarze i to, ale wy już żeście sami tutaj w własnym zakresie modyfikowali, czy już wcześniej coś tam? Dubnęliśmy ją lekko, bo tam Tutaj dubnęliście? do talerzówki była przysłaba. Aha. Do czego mu brakowało? Tam dostał talerzówkę 8,5 metra Aha. i Kukerlinga ma też 4,60. Bez orkowca takiego. Quadro. Ile szerokości? 4,60. I wtedy czuć tam, nie? Czuję. I 8, a talerzówkę czego macie? Porsche. Porsche. A na dużym talerzu w ogóle? 560? No to czyli taki Standard. standard. I chcieliśmy tej na tym dużym. Aha. To jest ta To wersja to chyba HD, HD, czy no. jakoś się tam nazywa, nie? Taka mieszanka, oborniczka. Co mówiłeś, że tu trochę kurzaka jest, nie? Trochę kurzaka, trochę krówki. Trochę krówki. No to jest taka mieszaneczka, nie? To co dobre, nie? Dla ziemi. A ziemie tu nie są przytęgie, nie? To nie jest źle, no akurat. Bo to tam w zależności z której strony jest Słupska, jak się spojrzy, ale z tej Z tej chyba... strony słabsza jest akurat tam, jak jechaliśmy tym asfaltem, tam ludzie Bo to miejscowość jaka jest? To jest Sławsko. Sławsko, nie? Hydraulikę mogę mu wyłączyć. A to tu jaką klasę macie? Trzecia B, No to dobra. To ci powiem teraz, żebym się na ten rejon tu... czwarta A. Taka mieszanka, nie? Aha. Są to miejsca piaskowe. Z tamtej strony rogi mu jest lepsze, nie? To wy powiedz mi przede wszystkim, Emil, na dużym tym areale działacie? Przy dużym. 700 gdzieś. około. 700? Nie mało. Nie mam. To jest co robić. Człowiek na 3, Na mimo wszystko, nie? 200 par. To po 250, nie? Przydałoby się trochę więcej. Jak sprzęt jest porządny, nie? Duża konkurencja. To się zrobi, nie? Niemiecka przede wszystkim. Niemiecka tutaj, nie? Zagnieździło się ich tutaj sporo, co?
Sam uzyskać pomoże, jak to mówią, nie? Tak, się śmiejąc, nie? No ale my gadu, Emil, ale pierwsza maszyna zrobiona na świeżo, na ciepło, na gorąco. No, Wrażenia pozytywne. pozytywne. Ja ci myślę, Nie chodzi o zachwalanie, bo skonfrontujemy to, kurna, gdzie uciekła? Kurna, tam w oddali, kurna, śmiga. W oddali śmiga pronareczka. Nie widać, ale my ją tam dojrzymy i na pewno skonfrontujemy to, nie? To czy Braszka się śmiał, nie? Pytanie, czy Bergman da radę zrównać się z parametrami do pronarki. Ale bo ja słyszałem jednym uchem, że wy mieliście Bergmana. No, takiego trochę, jakby to powiedzieć, pradziadka tego. Ale bo ten poprzedni model, nie? 62-30 mieliście, czy jeszcze inny? To stary, bo nie. A stary, 90 rok chyba coś. Jeszcze raz? 90 rok produkcji. O, to kurde, to nawet ja już Dziadek, historią to- nie sięgam. Wielkości gdzieś był ten tego Herkulesa, nie? Ale pamiętasz symbol jego? No i powiem ci ciężko. Ale z lat 90 gdzieś, ja? Czy... 90, tak, chyba 90. A to też coś z niemiecko sprowadzali? Tak. Młodszy, mniejszy. Starszy brat mniejszym sprzętem. Tak. Przyjaciel po sąsiedzku. Dobry znajomy. Jak tam, masz radio, słychać mnie? Jak ojca Rydzyka. Czemu taki zszokowany jesteś? Czemu? No, spanikowany jakiś jesteś. Ty, no mam minę taką mocno niepewną. Ale jakbyś walnął sobie setę na odwagę, byłoby lepiej. Nie będę cię tu obrażał, bo jesteśmy na żywo. Jak rzuca? Szeroko, nie? Jak ustawiliście szerokość? Mieliśmy 20, ale tak kurwa wydawało mi się więcej z tyłu, na 17 teraz. Tak nawet na 15 trzeba było ustawić sobie. No to zobaczymy, teraz przejedziemy kawałek na 17, czy się pokrywa. Lepiej nie... niż ten, niż no wiesz. Nie, no ty obrażasz Bergmana na starcie. No kurwa, może zróbmy 12 kurwa metrów, On nie? jeździ na 6. Kochaj, ja mam 6. 6, ale porządnych, nie? Ja tu się nie śmieję. To, kurwa, słuchaj, niektórych 6 jest lepsze niż kogoś 12 czy 16, nie? Były i oborniki, które na 3 metry siałem, także wiesz, 6 to już jest dobrze. Wiadomo, że ten materiał jest w miarę lekki, nie? Tak szczerze mówiąc. Tutaj mamy jeszcze dobry, bo on trochę tu poleżał, słuchaj, ale tam na przodzie pola jest taki testowy, świeżo wywalony z obornika, najczęściej takie sieje, nie? Okej. No to też wiesz, no nigdy nie będzie rzucać tak jak takie przerobione masełko i to typowo bydlęce, nie? To nie ma w ogóle o czym mówić. Nie no, dlatego nie chodzi o jakąś mega szerokość, chodzi o równomierność. Może być szerokość mniejsza, ale żeby równo to robił, nie? I to mi się podoba. Gość tu gada do rzeczy, wie czego chce, czego szuka, a szuka kurna maszyny, która robi efektywnie, a nie efektownie, nie? Tak, jak będziemy się ładować, to już będzie ciemno, to nawet nie zobaczycie, który wam załadujemy. No, de facto ten zielony i ten zielony, nie? Dokładnie, tu tylko kratkę wymontujemy, bo taka rzuca się w oczy. Ty nie chcesz się tym Bergmanem przejechać? Byś się przepinał, czy jak? Nie no, myślę, że mi pozwoli, że tam tego wsiąść na chwilę, co? Zależy, co mi dasz, jaką nagrodę za to wieczorem. Pojedziemy teraz razem i zobaczymy, jak oni chcą nagrać z drona, zobaczymy, jak to będzie wyglądało rozrzut tego i tego. Tu tam od połowy pola, bo mi tam się skończyło. Chyba, że przejedziemy od początku, a później zwrócę. O, od początku ładnie się ustawimy na 2. Ja sobie bliżej trochę ciebie i będziemy jechać na 2. Ja zobaczę dokąd rzuca i będę jechał za tobą. Zapytaj się, czy meta jest zaznaczona. Za blisko nie podjeżdżaj, nie? Będziesz miał szyby do mycia. A jest ktoś z chorągiewkami, kto mu macha start? Czy jak to jest? Ale jak no i najczęściej sieje 15 na godzinę, to będzie wstyd, jak wyprzedzę 8. Życie. Życie, samo życie. No to co, czekamy na te dziewczyny z chorągiewkami.
w takim razie. A dziewczyną dzisiaj jest Joker Far. No może i tak być. Trudno, trochę wyobraźni musimy uruchomić, nie? Że on się nie boi tak blisko podjeżdżać. Czy on chce dostać po oczach? No nie, on nie jest świadom, co on robi chyba. No i 2 Johnny, 2 bratanki. Trochę różne serie, nie? Przez 670. No, powiem tak. Trochę nieco inaczej to na tych dupkach wygląda. Chyba przyblisko jedzie. A nasz gość od chorągiewek dzisiaj Zapomniał chorągiewek. zapomniał chorągiewek. Powiem tak, za Bergmanem nie widać obornika, jest tak rozdrobniony i tak szeroko, tak mocno rozrzucony. Ale powiem tak, brat widzi, co się dzieje, bo się trochę odsunął, nie? W końcu. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.